Dziś delikatny i puszysty sernik z brzoskwiniami, czyli doskonałe połączenie kremowego sera i słodkich, soczystych owoców oraz lekkiej bezy. Jego przygotowanie jest naprawdę proste i szybkie, a po upieczeniu po prostu rozpływa się w ustach. 3 szklanki mąki typ 450 do 550, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, wymieszaj z grubsza razem. Następnie dodaj 200 g pokrojonego na drobne kawałki zimnego, dobrze schłodzonego masła i całość ponownie posiekaj drobno. Dodaj 5 żółtek, 2 łyżki cukru pudru oraz 2 pełne łyżki kwaśnej śmietany 18%. Całość najpierw posiekaj z grubsza nożem, tak aby składniki się połączyły, a następnie szybko i sprawnie zagnieć jednolite ciasto. Nie przedłużaj zagniatania dłużej niż jest to konieczne, aby ciasto się nie ogrzało niepotrzebnie. Składniki do kruchego spodu powinny być schłodzone. Gotowe ciasto podziel mniej więcej 2 do 3, 1/3 ciasta zawiń w folię i odłóż do zamrażalnika. Pozostałe 2/3 ciasta rozwałkuj, podsypując mąką tak, aby ciasto nie przywierało do stolnicy. Ciasto rozwałkuj tak, aby pokryło dno i odrobinę boków blaszki 24 na 35 cm. Ja swoją blaszkę wyłożyłam papierem do pieczenia. Można ją również zamiast papieru po prostu posmarować masłem. Gotowe ciasto przełóż do blaszki, wyrównaj z grubsza, tak aby ciasto w miarę równo pokryło dno i boki, a następnie wstaw do lodówki lub wynieś do jakiegoś chłodnego miejsca na czas przygotowania masy serowej. 5 żółtek, u mnie są to żółtka z jajek w rozmiarze L i 250 g to jest taka jedna bardzo pełna szklanka cukru. Cukru można dodać mniej, ostateczna ilość zawsze zależy od tego, jaki sernik lubisz i jak kwaśny jest Twój ser. Całość ucieraj razem na puszystą masę od 5 do 7 minut. Następnie po łyżce dodawaj 1 kg sera. Ja użyłam tutaj sera tłustego, takiego z kostki. Wcześniej ten ser dokładnie zblendowałam, można go też 2 razy przepuścić przez maszynkę do mięsa albo przetrzeć przez sito. Ser dodawaj po łyżce za każdym razem dokładnie ucierając, tak aby całość się dobrze połączyła i utworzyła jednolitą masę. Do tego sernika możesz również użyć sera z wiaderka, ale najlepiej wybierać sery dobrej jakości, gęste. Gdy dodasz cały ser, ucieraj jeszcze przez chwilę. Możesz też na tym etapie skosztować masę i sprawdzić, czy jest ona dostatecznie słodka. Następnie dodaj jeszcze 2-3 łyżki soku z cytryny, to zdecydowanie do smaku, oraz 150 g rozpuszczonego wcześniej i przestudzonego masła. Całość wymieszaj już krótko, tylko tyle, aby składniki się połączyły i dodaj jeszcze 1 łyżeczkę pełną proszku do pieczenia i 1 budyń śmietankowy lub waniliowy bez cukru. Jeśli użyłeś sera z wiaderka, który był dosyć rzadki, albo lubisz po prostu bardziej gęste, zwarte serniki, można dodać 2 budynie śmietankowe lub waniliowe. Całość wymieszaj do połączenia się składników i masę serową na razie odstaw na bok. 5 białek ubij na sztywną pianę. Ta piana nie musi być taka bardzo mocno ubita, wystarczy, żeby była w miarę sztywna. Następnie całość dodaj do masy serowej. Ja sobie tutaj ser przełożyłam do większej miski, ponieważ objętość tego sernika jest dosyć duża i misa miksera nie będzie wystarczająca, żeby dobrze wymieszać całość. Całość wymieszaj delikatnie i dokładnie, możesz to również zrobić ręką. Na tym etapie można również, jeśli ktoś lubi, dodać namoczone wcześniej rodzynki. Najlepiej około 100 g. Tak przygotowaną masę serową wylej na wcześniej przygotowany spód, wyrównaj i wierzch posyp pokrojonymi brzoskwiniami. Ja używam tutaj 1 puszki brzoskwiń w syropie, wcześniej odsączonych i pokrojonych na dosyć drobne kawałki. Sernik odstaw na chwilę na bok, a w międzyczasie 5 białek, tych, które pozostały po kruchym spodzie, ubij na sztywno. Kiedy piana zacznie sztywnieć, dosyp 1 szklankę cukru pudru. I kontynuuj ubijanie jeszcze około 5-7 minut, tak aby piana była naprawdę sztywna. Następnie dodaj jeszcze 2 łyżki mąki ziemniaczanej i całość ponownie dokładnie wymieszaj. Gotową pianę wyłóż na przygotowany sernik, wyrównaj z grubsza. Na wierzch zetrzyj całe pozostałe ciasto, to które było w zamrażalniku. Ciasto zetrzyj na grubych oczkach tarki, pilnując, aby utworzyło w miarę równą warstwę na powierzchni sernika. Tak
przygotowany sernik wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Sernik piecz przez mniej więcej 45 minut do godziny, to w zależności od piekarnika. Jeśli zauważysz, że Twój sernik mniej więcej w połowie pieczenia, czyli po pierwszych 20 minutach, 25 zacznie się za mocno podnosić albo na przykład zacznie się mocno rumienić z wierzchu, wówczas obniż temperaturę. Ja swój sernik piekłam przez pierwsze 25 minut w 180 stopniach, później obniżyłam temperaturę do 165 stopni i tak dopiekałam go przez kolejne 25 minut. Przy termoobiegu może być na pewno trudniej utrzymać ładny kolor wierzchu, tak żeby on się nie spiegł za mocno. Sernik pod koniec pieczenia na pewno się podniesie trochę i jest to zjawisko normalne, równie normalne jak to, że po upieczeniu na pewno opadnie. Chodzi tylko o to, aby nie opadł gwałtownie i w sposób jakiś bardzo drastyczny. Dlatego w momencie, kiedy sernik jest upieczony, co można poznać po tym, że wierzch jest ładnie zrumieniony i złoto-brązowy, po prostu wyłącz piekarnik, uchyl drzwi piekarnika i zostaw sernik w ten sposób na 20-30 minut. Chodzi o to, aby dać mu szansę na równe opadnięcie w ciepłym jeszcze w miarę otoczeniu. Później sernik możesz już wyjąć na blat i zostawić go do całkowitego wystygnięcia. Przypominam, że ponieważ jest to sernik, to jego ostateczna konsystencja będzie widoczna mniej więcej po 12 lub więcej godzinach po upieczeniu, ponieważ sernik zawsze potrzebuje dostatecznie dużo czasu, aby zastygnąć. Smacznego! Chcesz zaskoczyć bliskich pysznymi wypiekami? Moja nowa książka Na słodko to przepisy na babki w różnych smakach i konsystencjach, delikatne serniki o aksamitnym wnętrzu i kolorowe ciasta przekładane, które zrobią wrażenie na Twoich gościach. Przepisy są łatwe do zrozumienia i wykonania nawet dla początkujących cukierników. Dodatkowo do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Nie czekaj już dłużej i kup już dziś Na słodko na sklep.orchideli.com. Zapraszam.